Buongiorno! Witam tym razem z Toskanii. Piękne słońce, znakomite widoki, otoczenia. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek z, myślę, asfaltowego przejazdu do Sieny. Mieszkamy sobie w Montaione. Będziemy tutaj stacjonować przez tydzień. Dopracowujemy traski naszego obozu kobiecego w Toskanii. Za tydzień przenosimy się na troszkę inną miejscóweczkę i tam robimy kobiecy obóz. No i dzisiaj pierwszy dzień. Jedziemy sobie do Sieny. Jedziemy na razie asfaltowo, ponieważ mamy w grupie ekipę trochę asfaltową z cienkimi oponkami. No i dzisiaj zapraszam na piękne, słoneczne kilometry. A przy okazji, jak pewnie zdążyliście zauważyć, w tym odcinku w zasadzie pierwsza jazda w okularach Trip Out Eternity. Już na moim blogu, już jakiś czas temu, chyba 2 lata temu testowałam Trip Out Infinity. Możecie sobie zobaczyć moją opinię na temat tych okularów. Tym razem Eternity. Pierwsza jazda, więc będzie prawdziwy test. W środku odcineczka trochę więcej o nich powiem. To jest oczywiście sponsor tego odcinka. No i co, nie przedłużam na razie. Jedziemy. Wczoraj jak przyjechaliśmy na tą miejscóweczkę, no powiem szczerze, zrobiłam mega wrażenie. Jesteśmy w takim trochę bardziej pagórkowatym rejonie. No i jest po prostu cudo. 27 stopni, Montaione. O tam właśnie. Tam dzisiaj zaczynamy nasz trip, nasza trasa. Do Sieny 130 km asfaltami, ale przewyższenia całkiem sporo, więc robimy to na pierwszy dzień. Albo grubo, albo wcale. Ależ widoki od samego początku. No i zaczynamy z pięknego punktu widokowego Montaione. Patrzcie na tą panoramę. Tam górki. No jest cuda. Jedziemy. Normalnie byłaby jeszcze kawka i wino, ale nie jedziemy na kawkę, bo już jest późno. Jak jest? Pięknie jest. Stare miasto. Zapraszamy. Na horyzoncie mamy pierwszy postój, który będzie zaraz, z najlepszymi lodami, jakie tu można zjeść. San Gimignano, nazywany Manhattanem Toskanii, czy też Manhattanem, włoskim Manhattanem. Najlepiej zachowane średniowieczne miasteczko we Włoszech, słynące z wież charakterystycznych. Mam tutaj ściągę, bo oczywiście nie pamiętam. 72 wieże były kiedyś wybudowane przez zamożnych mieszkańców. Ostało się 14. Jedna z najwyższych ma 52 metry. Ja tam już byłam, wiem, że jest pięknie i zaraz Was tam zapraszam. Ach, no cudo. Cudo. Można jeździć na rowerze. Aczkolwiek wydaje mi się, że raczej wtedy, kiedy jest tłum. A teraz mamy szczęście, bo nie ma tłumu. Ale jak ja lubię ten klimat.
Zbliżamy się do miejsca, gdzie kiedyś razem z Adasiem Kolarskim podczas naszego pierwszego bikepackingu w Toskanii obijadaliśmy się pizzką w deszczowy dzień, bo akurat trafiliśmy, że tutaj padał deszcz. Ale już tą pizzkę czuję. Co? Przepraszam, myślałam, że Ale ładne wyroby, nie? Myślałam, że 1790. Jakie pamiątki z wakacji, pani Patrycja? Skóra? Włoska skóra. Włoska skóra. Ale piękne na laptopika, jak znalazł. Nosiłabym. I niestety nie jestem w tym przypadku weganką. Przykro mi, jeżeli kogoś to urazi. Ale jest to piękne. O, tam w tej dziurze jedliśmy pizzkę. Dziurze. Teraz tam się targi robią. Najlepsze lody na świecie. World's Most Famous Gelato 2024. Mówimy sprawdzam. No, pychęcja. Trufle to jest do ścianki dodaję z rana. No piękne to było i pyszne. San Gimignano. Dzisiaj niedziela, więc sporo ludzi, ale jak na Toskanię to i tak mało. Ależ tam pięknie widać San Gimignano. Na GoPro trochę za daleko, więc pewnie nie zobaczycie. Jeżdżamy w trochę bardziej płaski teren, więc będzie mniej hopek góra-dół. No ale i tak jest co podjeżdżać. Kierunek Siena. Jakieś 40 km pewnie. Ostatnio się ktoś pytał, czy ja się nie przewracam. No właśnie się przewróciłam. Ale to błąd, bo wypadł mi bidon. Chciałam to szybko zahamować. No i na szutrze niestety jak jadę, trzymam kamerę, to mam w lewej ręce hamulec, czyli przedni. Klasyczny uścisk przedniego koła. Ale jak widać, pacjent będzie żył. No i mamy szuterek. Miały być asfalty. Ale mamy szuterek. Lubimy szuterki. Bardzo. A jedziemy tutaj fragment Via Francigena, czyli taka droga pielgrzymkowa. O, właśnie mamy znaczki. No piękne szuterki nam się tu trafiły. Podoba mi się. Trzeba żyć. Małe przygody na trasie. Gleba spowodowała wygięcie haka przerzutki. No i niestety trochę żeśmy się bawili. No, plastelinowe haki niestety są w Devote, ale tu zawsze lepiej niż złamać przerzutkę. No ale trochę było zabawy, bo trzeba było jeszcze użyć micro adjustment ze SRAM-a. A oczywiście dawno nie łączyłam przerzutki z telefonem. Milion update'ów
Ale ostatecznie chyba się udało. No jakieś przygody czasem muszą być. Oby tylko takie. Na razie działa. A na te podjazdy trzeba mieć sprawne przerzutki. Tutaj. Bo jest co jeździć. Także przygody. 12 km do Sieny. Tam już druga część ekipki rezerwuje stoliczek. O! Rezerwuję stoliczek, bo dzisiaj niedziela i pewnie w Sienie będzie ruch niemały. Jest i Siena. Zaraz sobie na plac jedziemy. Piazza del Campo. Tak jak mówiłam, całkiem sporo turystów, ale jeszcze mało. Piękno. Piękne to jest. No robi wrażenie. Jest piękne to. Jest piękne. Trzeba tu chyba jednak przyjechać na obozie. Tak, koniecznie. Znaleźliśmy tu jakąś knajpkę, ale podobno siesta. Zobaczymy. Ale jest piękna. No piękną knajpkę wybraliście. Ładnie. Powiedział mi our friends 6 minutes, to ona tak zaczęło coś narzekać, że tam ci zaczęli się śmiać z tego właśnie. Okej. Także... Robiliśmy Już jeden tak patrzy wszystko. To już dobrze. No tu jest pieprz pikantny. Tam ci arki. A długo czekaliście? No, A, to dla tamtego gdzie mamy. Mamy jeden z większych podjazdów dzisiejszego dnia. 6 km, 300 metrów przewyższenia. Średnie nachylenie 4%, więc przyjemnie się będzie jechało. Ale trzeba wjechać. Ależ to jest pięknie. Mówiłam wam już to. No jest. Chwila podjazdu. To może i chwila o okularach, które widzicie w tym odcinku. No, w porównaniu do Infinity, Eternity są dużo większe. Co ciekawe, już Infinity były wielkie. Może nie wielkie, przesadzam, duże. Tutaj mamy solidny kawał szkła. Co ciekawe, zagięcie tego szkła powoduje, że wcale te okulary nie są szerokie. Tak jak je założyłam, uznałam, że całkiem dobrze leżą. Nie są... Mi zazwyczaj okulary są tutaj za szerokie, nie? A tutaj mamy nawet całkiem fajną tą szerokość. Ja oczywiście wybrałam sobie szybkę fotochromatyczną, bo w takiej jeżdżę i no, generalnie uważam, że na polskie warunki fotochromy to jest najlepsze, co można sobie wybrać, ponieważ większość przyciemnianych szyb no, zazwyczaj za bardzo przyciemnia, bo nie mamy tak dużo światła i słońca w Polsce. No i generalnie, jeżeli chcemy jeździć też w nocy, no to fotochrom robi robotę. Tutaj mamy przepuszczalność tej szybki 75 do 15%, więc myślę, że podobnie jest jak robiłam test Infinity, że nie wiem, czy zdecydowałabym się w nich na jazdę nocą, ponieważ no, nie rozjaśniają się zupełnie, ale na taką jazdę codzienną w gorszych warunkach, lepszych warunkach pogodowych jak najbardziej. No mamy tutaj oczywiście ten Smart Axiom,
czyli poprawiony jest kontrast. Na początku pierwsze wrażenie, jak je założyłam, to wydawało mi się trochę luźne, ale poprawiłam sobie noski. Noski są regulowane. No i dzisiaj jadę cały czas w nich i jak gdyby jest komfortowo. Nie odczuwam żadnych problemów, nie są luźne, nie latają. Ja myślę, że wstępnie można powiedzieć, że jest to całkiem fajny stosunek, jak zwykle, ceny do jakości w przypadku... Hola! Ciao! W przypadku ceny w przypadku jakości do ceny całkiem fajny stosunek. Pan mnie rozproszył. Co tu wam jeszcze powiedzieć? One przychodzą też z taką gąbką u góry, przyczepianą tutaj do górnej części ramki. Może to na pot. Ja niestety tego nie używam, ponieważ ogranicza to wentylację w okularach. No i obawiam się, że mogłoby zacząć parować, ponieważ no mamy tu mocno zabudowane i mocno przylegają dobrze do twarzy, więc myślę, że jest prawdopodobieństwo takie, że mogą parować. Aczkolwiek myślę, że ta gąbka też może być jakimś pomysłem na to, jak nam leci pot z czoła, żeby ten pot w tą gąbkę wchodził. Na razie zobaczymy. Pojeżdżę jeszcze w nich kilka dni. No i wydam opinię ostateczną, ocenę. Na pewno będzie właśnie artykuł na blogu ze zdjęciami, z konkretnym opisem. I to na razie chyba tyle. Jeszcze 50 metrów podjazdu. Ale jak widzicie, całkiem przyjemny ten podjazd. 4%. Trochę drzewek. Takie toskańskie góry tu są. Pięknie. Podjeździk? Cudownie. No i co? Skania jest piękna. Piękna? Piękna. A ile procent mamy? No elektrycznego gravela. Oj, tylko 11,5, No, 12, 13. przedostatni podjazd. Złota godzina. Przepiękna. Wśród winnic. Z tych krzaczków na jesieni będzie wino. Pięknie. Ale tam. No i mamy to. Zaczęliśmy z punktu widokowego. Idealnym będzie chyba zakończenie tego odcinka na punkcie widokowym. Przepiękny to był dzień. Oj, przy kolorowej ławce pod latarnią. Przepiękny to był dzień. 131 km, 132, średnia 20 na godzinę. Przewyższenia wyszło nam 2,247. Było co jechać, ale było też wiele fragmentów po płaskim, przyjemnych. No, generalnie trasa sztos.
Piękne tereny, idealny moment na przyjazd tutaj. Wszystko się zazielenia, pagórki zielone. Winnice zaczynają też się puszczać pędy, też robi się zielono. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek i że zresztą widzieliście to, o czym właśnie teraz mówię. To była trasa typowo szosowa z elementami małymi gravela. Tak jak mówiłam na początku, mamy jedną osobę na rowerze bardziej szosowym, więc tak sobie wymyśliłyśmy, żeby pierwszy dzień zrobić porządną traskę. Co do okularów, przyznam szczerze, ten pierwszy dzień trochę ryzykowne brać okulary na taką długą trasę, no ale jak inaczej je testować. Całkiem fajna. Tak jak już mówiłam wcześniej, no teraz już o tym ściemnianiu przede wszystkim, teraz już jest ciemno, no i powiem szczerze, że do jazdy w nocy one jednak nie rozjaśniają się wystarczająco i na taką jazdę już wieczorem w nocy, jeżeli chcielibyście jeździć na ultra, to jednak polecałabym zmienić wtedy szyby na przeźroczyste, bo mimo, że to jest fotochrom, niech przejadą te auta, mimo, że to jest fotochrom, to jednak no nie rozjaśniają się tak jak trzeba. Przez cały dzień działało to bardzo fajnie. To nie jest tak, że to widać jakoś tak radykalnie te zmiany. Myśmy też nie przeskakiwali, akurat jak nagrywam, to jadą samochody, nie? Myśmy też nie przeskakiwali jakoś szybko z ciemnego do jasnego, więc jest na razie ciężko powiedzieć. Ale generalnie, tak jak już wcześniej mówiłam, ja na pewno umieszczę test po kilku dniach jazdy na blogu, moje gdzieś tam przemyślenia, ale tak jak mówiłam właśnie wcześniej, to stosunek ceny do jakości całkiem ok. Jeżeli lubicie duże okulary, one bardzo fajnie właśnie zakrywają. Ja lubię duże okulary, no te są troszkę już takie, no jak dla mnie trochę przesadnie duże, ale generalnie całkiem fajnie wyglądają. Myślę, że je widzieliście. Zobaczycie też na zdjęciach. Trip Out Eternity z niebieską szybką Blue Axiom fotochrom kategoria 1.3. Może być. Dziękujemy sponsorowi tego odcinka za to, że mogliśmy sobie pięknie pojeździć. Ja mogłam Wam pokazać może coś fajnego. I co? Kończę. Żegnamy się. Ja już myślę o prysznicu i myślę o jakimś może winku na dobranoc. Miało być przy zachodzie słońca, trochę nie wyszło, ale piękny to był dzień tak czy siak. Ja Was tylko na koniec też jeszcze poproszę o lajki, subskrypcje. Jeżeli znacie kogoś rowerowego, kto jeździ na rowerze, kto szuka inspiracji, a jeszcze może mnie nie zna, to podeślijcie mu filmik. Wiecie, jak kanał się rozwija, to i też ja mogę robić różne fajne rzeczy. Cieszę się, że bardzo fajnie odebraliście akcję z grewetem Watachy. Cieszę się, że się tam zobaczymy z większością. Nie przedłużam już. Dzięki, do następnego, pa!